chicken nuggets and fries and Coke, so I guess it's a meal? Yes. Right? Okay. Do you like it? We have 8 and 12 nuggets. Thank you. Thank you. Oh, look, it's chicken. Let's go, everybody. Jest dzisiaj 4 lipca, czyli Dzień Niepodległości w Stanach. I słuchajcie, jestem w Stanach od 3 lat i to jest mój pierwszy raz, kiedy jadę oglądać fajerwerki z powodu tego święta. Więc jesteśmy teraz w drodze na te fajerwerki, ale najpierw Chick-fil-A, moi drodzy. Nie wiem, kiedy ostatnio jadłam Chick-fil-A, ale się stęskniłam. Zrobimy little unboxing. Dostaliśmy sosiki. Mamy 2 sosy ranch. What's ranch? It's like herb mayo? Mayo something? No? I have no idea. Tak wygląda. I mamy honey mustard, czyli musztarda miodowa? Chyba tak. Co jeszcze? Co jeszcze? Słomeczka. Mamy nasze frytki, jak ja to mówię, hasztagi, bo one to są takie krateczki. Mamy nasze chicken nuggets. Tada! Cola. Rozpocznijmy procedurę spożywania. Wiem. Teraz jeszcze pora na frytkę. Yeah. Right? It's like a Nora. Yeah. Along with the esteemed musicians of the Greater Miami Symphonic Band. And we take no prisoners, except for Papa. We'll make sure to grab him. We're gonna need help from the Snooter Poots. Snooter Poots? Hey! What are they saying? This July. If we don't stop these wizards. Dejamos grande. Familia. Atención para acá. Seguimos.
coffee. Mamy nasze kawki, ale to jest chyba nigdy nie wyjeżdżaliśmy do kościoła tak późno. Jest 8:20, a myślałam, że ten serwis jest o 8:45. A jedzie się tam z 15 minut. A wiecie, ten kościół, on się zapycha. Ci, którzy mnie już oglądają od jakiegoś czasu, pewnie słyszeliście, jak mówiłam o tym, że trzeba przychodzić jakieś 30 minut wcześniej, żeby w ogóle wejść i się zmieścić do tego kościoła. A teraz zrobili po prostu więcej mszy w innych lokalizacjach, więc już jest lepiej. Ale wątpię, że się zmieścimy do tej głównej sali dzisiaj. I jeszcze jakby tego było mało, wsiedliśmy i się zorientowaliśmy, że mamy mało paliwa. Ale pokazuje 31 mili, do kościoła mamy 8 mili, więc jeszcze dojedziemy na tym. Right? We'll make it. We could put here, if not. But we don't have time, do we? I mean, the 31 minus 8, right? Yeah, yeah, I mean... Then when we come back. Yeah, we'll make it. And then after church we're just gonna put gas in. Dobra, jednak nie zorientowaliśmy się, że przecież, wiecie, kościół... O, Grinch! Widzicie? Jedzie, zaraz pojedzie. Jej! Mówię wam, tutaj w Miami po prostu widzę co chwilę to auto. Ale tak, zorientowaliśmy się, że przecież kościół jest w Coral Gables, a to jest taka ta fajniejsza, ładniejsza dzielnica. Więc jedziemy do kościoła, później jedziemy na takie zajęcia, to zobaczycie. No i później z powrotem, więc żeby jechać i do kościoła, i tam, i z powrotem, to na tyle to nam już nie starczy paliwa. A tam w Coral Gables jest paliwo po prostu droższe. Dlatego tankujemy przy naszym mieszkaniu. I tyle nam wyszło. Zrobię wam matmę, przeliczę na złotówki i na litry. Lecimy. Miejmy nadzieję, że w ogóle będziemy mogli być na tej mszy. I idziemy. Zaraz się dowiemy, czy wejdziemy, czy już się nie zmieścimy. So Jacob and his mom get together, they deceive their dad, they trick him into believing that he's Esau and giving him a blessing, his dad. And so Esau finds out, gets mad, threatens to kill Jacob. Jacob now runs, he's a fugitive, and he runs to his uncle Laban. And while he is on the way to Haran, where his uncle Laban is, he has an encounter with God. And with that, we're probably going to play with the new green pan frozen dessert maker. Maybe With what? Jorge's from the apartment. vanilla is the one that one should use in ice cream because Patrzcie na to. Patrzcie, książka z przepisami z Bridgertonów. Widzicie to? Cała familia.
Cool stuff, huh? Mhm. Fajne. Jest kolejny dzionek, już sobie chwilę tutaj popracowałam, ale teraz, słuchajcie, jest poniedziałek i przez weekend trochę nam się tutaj syfik zrobił w pokoju, taki bałagan, więc chcę teraz tym się zająć, posprzątać, żeby, wiecie, mieć taki fajny początek tygodnia. I też we wtorek lecimy do Teksasu. Nie będę tam vlogować, może coś powstawiam na Instagrama, więc jeśli chcecie tutaj, to zapraszam, ponieważ jest to taki wyjazd bardziej, nie wiem, rodzinny, personalny, ponieważ są Tomasa mamy urodziny i lecimy i ona o tym nie wie, więc to będzie taka niespodzianka, więc tam nagrywać nie będę, ale zawsze lubię mieć posprzątany pokój, że gdy ja wracam z różnych wyjazdów, to wchodzę do czystego i uporządkowanego pokoju. To po prostu mega uczucie, gdy się wraca i jest czysto. This is not time. Okay, I think I need 10 seconds. Patrzcie, jakie ćwiczenie Tomas nam znalazł. Co to ma być? I'm not that stretched. Jak ja mam to zrobić? You got it. Yeah? Wait, I want to see. Ja nawet jednej tej pompki nie potrafię zrobić. Co dopiero to? 6? Just now? All the way down. Stretch these. Stretch it. Put it. There we go. If you could go a bit further, that would be perfect. Okay. Now you go down. My hand? Yeah, you go like with the. Okay. You feel in the shoulders? What the hell is this? You gotta try to do more angles. Hejka, hejka, jest kolejny dzień, jest 8 rano. Mam dzisiaj sporo rzeczy do załatwienia, ale nie są jakieś takie
Nie są to jakieś takie ciekawe rzeczy, ani nic takiego, po prostu zwykłe obowiązki. I już dzisiaj wieczorem będziemy w Teksasie. Jestem bardzo podekscytowana, bo wiecie co, szczerze mówiąc? Ja tylko kilka lat temu, dobre kilka lat temu, byliśmy w Stanach na takim wyjeździe rodzinnym, no i wtedy odhaczyliśmy tam Kalifornię, Nowy Jork, Las Vegas, wiecie, takie typowe miejsca, ale to było tak typowo turystycznie, wiecie, kilka dni wszędzie i tyle, no nie? A teraz jak tutaj mieszkam już od tych ponad 3 lat, to tak naprawdę oprócz Florydy i tak naprawdę Miami, bo zbytnio nie pozwiedzałam żadnych innych miast i odwiedzenia mojego brata, czyli tam Indiana. Czy ja byłam gdziekolwiek więcej? No i w tym Chicago. No, to tyle. Zbytnio tutaj nie zwiedzam sobie, więc jestem podekscytowana tym Teksasem. I też wiem, że tam będzie cieplutko. No, na pewno będzie fajnie. Lecimy tylko i wyłącznie z, to się nazywa personal item, więc to oznacza, że albo możesz mieć torebkę, albo mały plecaczek. Więc ja spróbuję mieć plecaczek i do niego wcisnąć jakąś torebkę, no bo potrzebuję mieć torebkę na wyjeździe. I dobrze, że tam jest ciepło, więc nie potrzebuję, wiecie, pakować jakichś takich grubych i ciężkich rzeczy. Ale i tak będzie to wyzwanie, aby się zmieścić do mojego plecaczka, do którego muszę zmieścić też torebkę. No i to by było na tyle, kochani. Do zobaczenia w jakimkolwiek moim innym filmiku, bądź za tydzień. Buziaczki, pa pa!